Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z HouseSmart. Za moimi plecami dom Mezzanine Smart. Biurko, komputer, ale to nie jest biuro HouseSmart. Jest to biuro firmy Oknostyl, która to produkuje okna dla nas, dla Was, dla Waszych domów. Jest z nami Jacek. Cześć Jacek. Witam, cześć. Jacek jest właścicielem firmy Oknostyl i dzisiaj oprowadzi nas po fabryce. A ja Jackowi się odwdzięczę i zaproszę go na koniec tego odcinka na naszą budowę. Także oglądajcie do samego końca. Zapraszam. Jacku, jesteśmy już w fabryce i przed nami pierwsza z większych maszyn. Powiedz mi, do czego ona służy i czy to jest początek, czy koniec linii produkcyjnej? No tak, jak zauważyłeś, rzeczywiście, jest to jedna z większych maszyn na tym zakładzie. Jest to piła dwugłowicowa do cięcia profili PCV, czyli Waszych okien, tak na dobrą sprawę. Tu się zaczyna cały cykl produkcyjny. Czyli masz tutaj wydrukowany projekt, wprowadza go pracownik do komputera i jakby maszyna wskazuje mu, w którym miejscu musi wykonać precyzyjne cięcie, żeby te elementy mogły przejść dalej. Tak, na ten komputer trafia już projekt gotowy, taki, który ja opracuję wcześniej. Czyli dostajesz od Natalii lub Pauliny zestawienie stolarki okiennej Tak. do naszego domu, wprowadzasz go do swojego systemu, on go przerabia i przerzuca pliki na ten komputer, który wskazuje odcinki, na jakie trzeba pociąć i z jakiego materiału, żeby później można było poskładać w całość okno, które będzie pasowało do Waszego budynku. i po tym pierwszym elemencie, a co dzieje się dalej? Dalej podążamy za cyklem produkcyjnym, czyli mamy kolejne maszynki, które umożliwią nam dalej poskładanie i przygotowanie profili pociętych do uzyskania wyrobu w postaci zgrzewki, czy to skrzydła, czy ramy. Zbroimy stalą skrzydło i ramę na tej maszynie, wkręcając profile stalowe do skrzydła albo ramy, a na tej maszynie wykonujemy odprowadzenie wody z okna, czyli kanały drenażowe i odpowietrzenie ram i skrzydła. Tak, żeby zobrazować to naszym widzom, chodzi o ten stalowy element, który jest wewnątrz ramy. My go na co dzień nie widzimy, ale on jest bardzo ważny. Bardzo ważny, on stabilizuje nam okno, czyli daje nam możliwość uzyskania szczelnego okna i z łatwością otwierania i zamykania skrzydła. Tak. Okej. I następnie? Następnie podążamy tak przygotowane elementy ze skręconymi zbrojeniami wewnątrz profili, trafia to na kolejną maszynę. To jest zgrzewarka dwugłowicowa, na której dokonuje się zgrzewy profili, skrzydła i ramy, tak żeby uzyskać kształt wskazany przez komputer. Czyli jest to skrzydło o wymiarach określonych, bądź rama o określonych wymiarach. Czyli najprościej rzecz ujmując, wjeżdżają profile do fabryki, są docinane względem projektu, który wykonujecie. Później dodatkowo rama jest wewnątrz zbrojona stalą i trafiają tutaj, gdzie łączymy to już w jedną całość. Tak. Okej. I następna maszyna, bo widzę właśnie na tej maszynie już gotowy, zmontowany, zgrzany profil. I za co odpowiada ta konkretna maszyna? Po uzyskaniu jak gdyby formatki zgrzew jest nierówny, bo posiada wypływkę. Tak? No tak, faktycznie jest nadmiar tego materiału, który nadtopił się na lustrach grzewczych. Żeby się tego pozbyć, żeby okno było gładkie i przyjemne w użytkowaniu, nie posiadało takich zadziorów, ta maszyna umożliwia nam usunięcie tych wypływek, tak żeby tego śladu tutaj nie było. Ta maszyna czyści zarówno skrzydło, jak i ramę. Maszyna sama sobie po włożeniu do środka maszyny rozpozna, czy to jest rama, czy skrzydło i następuje obróbka naroża. To już kolejna maszyna. I co dzieje się dalej? No uzyskujemy fajnie, bo uzyskujemy już zgrzewy. Następnym etapem są stoły montażowe, na których dokonuje się przymocowania zawiasów dolnych i górnych do ramy okiennej. To są te systemy, które pozwalają nam otwierać i zamykać okna. Tak. No. Dokładnie to, o czym powiedziałeś. Tak. Okej. Tu widać, jak pan odwierca według szablonu akurat dolny i górny zawias ramy okiennej. Po naniesieniu i przykręceniu zawiasów
Umożliwi to nam założenie na tą ramę skrzydła okiennego, które będzie się otwierać i zamykać. Przejdźmy dalej i pokażę Ci, jak to wygląda już na gotowym elemencie, tak? Okej. Zwróć uwagę, tu już mamy przykręcone zawiasy odwiertniowe, dolny i górny zawias, jak i zaczepy, które umożliwią zamknięcie i otwarcie skrzydła. Ja Ci coś, Jacek, zdradzę. To okno jest dla mnie trochę znajome. No, podejrzewam. Jedyne, co w tym oknie, czego jeszcze nie ma, to jeszcze szyb, ale kształt, ten trójkąt i 2 kwadraty, mówią mi, że to jest mezanin i po wielkości poznaję, że to jest 50. No, to dla potwierdzenia Twoich słów zwróć uwagę na tą naklejkę. No faktycznie, znajoma nazwa. Okej, i co robimy dalej? Jak już mamy to okno docięte, wyprofilowane, oczyszczone, zawias już mamy zamontowany, to No co tak, się dzieje dalej? ale mamy w tej chwili samą ramę. No tak. Potrzebne nam skrzydła, które się otworzą, tak? I zamkną. No to podążamy dalej, bo oprócz wykonanej ramy musimy uzyskać skrzydełko. No tak. I tu jest następny stół montażowy, na którym nosimy okucia, czyli elementy, które umożliwią zamknięcie i otwarcie skrzydła tego elementu w oknie, który się otwiera, uchyla i zamyka. Często powtarzam w naszych nagraniach, że okna, które od Ciebie zamawiamy, są to okna 3-szybowe i 6-komorowe. Powiedz, dlaczego ta ilość komór, no po co w ogóle są te komory i jakby co od nich zależy? Przede wszystkim chodzi o to, żeby to okno zamontowane w budynku energooszczędnym, takie jak produkujecie, było oknem ciepłym, tak? Czyli ilość komór wewnętrznych decyduje o tym, czy ta rama jest elementem ciepłym przy różnicy temperatur zewnętrznej a wewnętrznej. Czyli ilość komór jest izolacją termiczną samego tworzywa. Do tego dochodzi jeszcze pakiet szkła, który jest montowany do tych okien. Jest to pakiet 3-szybowy z ciepłymi ramkami i to w całości da nam obraz okna z szybą termoizolacyjną i profilem 6-komorowym, który daje okno o współczynniku mniejszym niż 0,9, czyli takim, które jest oknem o wysokiej klasie energooszczędnej. Bo trzeba też powiedzieć, że okna, jak każdy element domu, ale można powiedzieć, że zwłaszcza okno, podlegają wyśrubowanym normom, które trzeba po prostu spełniać. Tak, na dzień dzisiejszy system komór izolacyjnych w profilu tworzywowym plus szyba o pakiecie 3-szybowym z ciepłymi ramkami umożliwia nam uzyskanie dobrych własności izolacyjnych okien i stąd na budowach coraz większe przestrzenie szklone, a nie murowane czy No bo mówmy się, szkieletowe. te okna, które produkujemy w dniu dzisiejszym, są to lepszej technologii, nowszej technologii niż okna produkowane 10, 15 czy 20 już lat temu, to już nawet nie wspomnę. Nie, to zdecydowanie współczynnik okien to jest, bym powiedział, przepaść. 3-krotnie większa izolacyjność termiczna niż okien produkowanych 10 lat temu. Tak? No, dokładnie tak. To co dalej? No dalej musimy złożyć to w całość. Okno, czyli przypisać danej ramie skrzydło, które się otworzy. Ale chcę Ci pokazać jedną rzecz. Zwróć uwagę, bo nikt chyba z tego nie zdaje sobie sprawy, jak wyglądają szyby do tych okien. Jak wygląda pakiet 3-szybowy, a jak wygląda pakiet 2-szybowy. Tego, jak patrząc z zewnątrz na okno, nie widzimy. Widzimy to samo, że no są szyby, ale tu mamy pakiet 3-szybowy, a tu mamy pakiet 2-szybowy. No tak. Różnicę chyba widać gołym okiem. Różnicę widać gołym okiem. W pakiecie 3-szybowym szyba od zewnątrz, szyba w środku, szyba od wewnątrz, no a w pakiecie 2-szybowym prosta historia, po prostu szyba od zewnątrz i od wewnątrz. Natomiast po co się to robi? Bo to jest jakby kluczowe. No, słuchaj, przede wszystkim chodzi tutaj o zachowanie termiki, czyli im grubszy pakiet szkła, uzyskujemy lepszą izolacyjność termiczną. Dla porównania chociaż wizualnego możemy zwrócić uwagę na grubość. No to samo przejście mówi o tym, że to musi być cieplejsze od tego. Okej, to jest prosta historia, fizyki się nie oszuka. Nie oszuka. Termika. Druga rzecz, która nie trzeba być Einsteinem, żeby się domyśleć, to na przykład dźwięk. Tak, oczywiście. Pakiety 3-szybowe zapewniają większy komfort w mieszkaniu czy tam w budynku
bo wyciszają to pomieszczenie od czynników zewnętrznych w postaci bliskości autostrady, uciążliwości w postaci przemysłu czy drogi komunikacyjnej. Tak? Ja jeszcze zwracam na jedną rzecz uwagę, jak mówię widzom naszego kanału na temat okien, które montujemy w naszych domach, na temat Twoich okien, to to, że ramka wewnątrz tego okna, jak zamawiamy ją od Ciebie, jest jednolitego koloru z ramą okienną na zewnątrz, czyli w środku nie mamy tego aluminiowego paska. No i powiedz taką bardzo ważną rzecz dla naszych widzów, że to nie tylko jest kwestia estetyki, ale... Nie, to oprócz wyglądu estetycznego tego okna, który się ta ramka zlewa z całością, bo najczęściej montowanymi oknami są okna w kolorze grafitowym, więc ta ramka czarna powoduje nam zlanie się obrazu wizualnego tego okna, ale ta ramka jest jeszcze ramką ciepłą, czyli powoduje nam to, iż w tym styku okna z częścią zewnętrzną i wewnętrzną ta ramka nie jest przewodnikiem ciepła, czyli izoluje jeszcze dodatkowo, tak? Ja często, Jacku, mówię widzom naszego kanału, klientom naszym, wszystkim, z którymi zresztą rozmawiam na temat budownictwa, że zwłaszcza w budownictwie detale mają znaczenie i naprawdę są ważne, ale właśnie te kwestie techniczne, o których niewiele osób wie, ale że to ma właśnie takie zastosowanie i taki sens. No dobra, ale tu widzę okna, widzieliśmy przygotowanie. Chyba najważniejszy element to... No teraz złożyć to w całość, czyli rama, skrzydło plus szkło da nam wyrób finalny w postaci okna gotowego. Okej, to... Przejdźmy dalej. No to chodźmy zobaczyć. Okej, i teraz ten moment składania wszystkiego do kupy. Tak, to jest jedna z ostatnich czynności, ale decydująca o tym, że uzyskamy okno jako wyrób finalny. Finalny i gotowy. Tak. Jakbyś mógł powiedzieć, co teraz Pan robi? No, uzyskaliśmy zgrzew skrzydła, zgrzew ramy okiennej, złożyliśmy to w całość, ale teraz kładziemy szkło do tego okna. Także po włożeniu i wyparciu szkła uzyskamy okno gotowe, zaszklone. Teraz Pan składa jakieś podkładki, tak? To są dystanse umożliwiające zamocowanie i wyparcie skrzydła. Sprawdził teraz, jak włożył te podkładki? Czy... Sprawdził, czy okno się otwiera i zamyka. I teraz dokonuje trwałego przymocowania szkła w ramie okiennej za pomocą wbicia listwy przyszybowej. Okej, czyli to w ten sposób. Tak. To również umożliwi za wymianę takiego pakietu szybowego, kiedy nam się to okno uszkodzi. Właśnie to... Zbije szyba, uszkodzi szyba, porysuje szyba, bez integracji w to, że wyjmujemy okno w całości i dopiero możemy zamontować nowe, wymieniamy tylko pakiet szybowy. No dokładnie, to jest właśnie coś, co jest bardzo ważne, bo szyba zawsze się może stłuc. Może pęknąć i po prostu jest możliwość, i widzimy teraz, jak to jest robione, że jest możliwość sprawnego wymiany po prostu tego pakietu szybowego i już i mamy po prostu zakładamy osłonki, Pan sprawdził, że okno się zamyka i otwiera, zakładamy osłonki na zawiasy, żeby ładnie okno wyglądało i uzyskujemy okno gotowe. Okej. I tak przygotowane gotowe okno trafia na budowę i teraz, Jacku, lekka zamiana. Ja zapraszam Ciebie na naszą budowę z Twoimi oknami. Pokażemy naszym widzom, jak te okna w praktyce są montowane już na budynku. Także chodźmy. No chodźmy. W pierwszej części odcinka widzieliśmy się z Jackiem w jego fabryce niedaleko Łodzi, a dzisiaj jesteśmy na prawdziwej budowie, gdzie wstawiamy okna w naszym projekcie Mezzanine Smart 50. Cześć Jacek. Witam. Opowiedz, co się teraz dzieje na budowie? No, jesteśmy na Twojej budowie z naszymi oknami wyprodukowane w naszej firmie. Panowie właśnie przygotowują ramy okienne do montażu, otwory gotowe już na budynku. Trwa właśnie zakładanie elementów mocujących futryny do przygotowanego otworu, zakładanie folii do tak zwanego ciepłego montażu. Właśnie, ten ciepły montaż, jakbyś Jacku wytłumaczył naszym widzom, co to jest ten ciepły montaż i na czym on polega?
Jest to tak zwany element polegający na przyklejeniu folią izolacyjną z formą butynolu pod spodem, tak aby ta folia wywinięta na elewację zewnętrzną powodowała ochronę elementu wypianowania okna dookoła przed wpływem wilgotnego powietrza i dostaniem się tego powietrza do... Okej, czyli co nam to w efekcie daje? W efekcie nam daje dodatkowe wzmocnienie elementu łączenia między pianą a elementem okna, tak żeby nie było nieszczelności przy tym połączeniu. Okej, Jacku, w takim razie ciepły montaż wpływa pozytywnie na taką energooszczędność tego budynku? Oczywiście tak, dodatkowo podnosi element izolacji termicznej łączenia okna z pianką, więc tu uzyskujemy tak zwany element pewności tego, że nie będzie tu żadnych elementów przewiewania czy przeciągania wilgotnego powietrza do środka pomieszczenia, co wiąże się oczywiście ze stratą energetyczną budynku, tak? A powiedz mi, ile czasu trwa wstawienie takich okien w tym, na przykład w tym projekcie, w mezaninie 50? Nasze ekipy już od lat wyspecjalizowane są w takich pracach montażowych. Myślę, że przy dobrym układzie i pogodzie oczywiście, która wpływa na czas montażu i realizacji takiego zlecenia, jest to około 8 godzin pracy. Czyli jeden dzień i tak naprawdę mamy okna w całym budynku już wstawione z tym ciepłym montażem. No to jest naprawdę świetny wynik, 8 godzin, jeden dzień i mamy wszystkie okna w budynku wstawione. To, na co zwróciłem uwagę, to, że na początku wstawiacie ramy, a potem je szklicie. I powiedz mi, z czego wynika ta kolejność? Te okna, które nie wymagają, posiadają tak zwane skrzydła, czyli to, co się da odpiąć z ramy i odstawić na bok i zamontować samą ramę, bo wtedy wiadomo, nie montujemy takich ciężarów, to jest szklone już w fabryce, tak? I przyjeżdża jako gotowy element, ale te okna fasadowe tutaj, które widzimy na szczytach, no musimy pozbyć się jak gdyby tego ciężaru i wciągnąć te okna do góry, więc łatwiej jest tam zdemontować szkło, które jest, odstawić na bok, zamontować ramy i zamontować wtedy szkło już w istniejące, oprawione ramy na budynku. Czyli to szklenie na budowie jest podyktowane właśnie ciężarem tych wielkich frontowych przeszkleń po prostu. Tak, oczywiście można tutaj użyć sprzętu, który wstawi okno w całości, tak? Ale uwarunkowania na budowie, czyli teren, dojazd, miejsce rozładunku, decyduje praktycznie o tym, że w niektórych przypadkach użycie tego sprzętu nie wchodzi w ogóle w rachubę ze względu na uwarunkowania tutaj terenu, tak? No niejednokrotnie pamiętam, mieliśmy takie budowy, że było ciężko czymkolwiek w ogóle dojechać. No właśnie. I najbardziej się obawialiśmy na etapie tej budowy, jak Wy sobie poradzicie z tymi oknami i powiem Ci, że na 120 wybudowanych domów nigdy nie mieliśmy z tym problemu, z Wami, z montażem tych okien, więc naprawdę czapki z głów dla Ciebie, dla Panów, którzy tutaj montują, bo te nasze domy bardzo często są budowane nie na takich typowych działkach budowlanych, tylko no sam wiesz, no ciężko czasem zwykłym samochodem tam dojechać. No, oczywiście a co mieliśmy dopiero takie z oknem, które właśnie waży kilkaset kilo. Właśnie, mieliśmy kilka takich przypadków i właśnie często na Waszych budowach, bo sam mówisz o tym, że lądują te okna w różnych miejscach Polski, na różnych uwarunkowaniach geodezyjnych, pochyleniach, skosach, górach. To wymaga jak gdyby po prostu wprawy tych ludzi, którzy wiedzą, co po prostu robić, jak robić, żeby to okno z powrotem nabrało kształtu właściwego takiego po zaszkleniu, jakie powinno mieć. Oczywiście to wszystko zależy od doświadczenia ludzi, którzy pracują na tych obiektach. Tak. Chodźmy dalej, No, zobaczymy sobie przejdźmy. wokoło ten budynek. Powiedz mi, co jeszcze oprócz okien? No jak możemy zauważyć, stoją drzwi zewnętrzne przygotowane do montażu. Mamy tutaj rozłożone już rolety zewnętrzne, które akurat trafią na okna na parterze tego budynku. Jak jesteśmy już przy drzwiach, jakbyś mógł powiedzieć 2 zdania na temat tych drzwi? No, drzwi są tutaj już takie pokaźnej grubości, czyli 75 grubości skrzydła, o zwiększonej izolacyjności termicznej. Naprawdę solidne drzwi zewnętrzne w systemie jednego klucza, czyli to też taka fajna sprawa, że jednym kluczem obsługujemy górny i dolny zamek. Mniejszy problem z kompletem kluczy, które często, gęsto klienci noszą w kieszeniach i im więcej tych kluczy to trzeba, to
gdzieś upchać po kieszeniach. A tutaj mamy jeden klucz, otwieramy górny i dolny. Rolety, jak i drzwi w jednym kolorze antracytowym, Oczywiście. pasującym do siebie. A powiedz mi, jeżeli chodzi o antywłamaniowość tych zamków, czy te drzwi spełniają no, takie normy po prostu? Tak, oczywiście mamy tu zabezpieczenia w postaci bolcy. Po zamknięciu dolnego zamka mamy blokowany jeszcze dolną część skrzydła, a bolce antywyważeniowe z tyłu od strony zawiasów. Także sforsowanie tych drzwi wymaga trochę siły i umiejętności. Tak? Nie są takie drzwi, że możemy wziąć je pod pachę i wyjść. To przejdźmy dalej, Jacku, i porozmawiajmy na temat rolet. Ale zanim na temat rolet, to chciałbym Ci zadać jeszcze jedno pytanie, bo mówimy sobie o jakości, o poprawności montażu. Jak jest z gwarancją? Ile lat jest gwarancji na okna? Udzielamy 5-letniej gwarancji. 5 lat gwarancji, no to, Tak. to jest długo. Jakbyś mógł, Jacku, powiedzieć, co teraz się dzieje i co robią panowie, jeżeli chodzi o montaż rolet? Zadałeś pytanie na temat rolet. No panowie właśnie dokonują montażu rolety zewnętrznej na okno już zainstalowane w budynku, tak? Widzę wystające kable, czyli to będą rolety zasilane elektrycznie. Tak, sterowanie będzie poprzez klawisz, czyli to jest roleta elektryczna sterowania z przełącznika klawiszowego. Okej, a jakie mamy w ogóle typy, jakie mamy możliwości sterowania roletą? Oj, mamy ich do wyboru troszkę. Są to rolety sterowania poprzez przełącznik zwykły klawiszowy, który znajdzie się na dowolnym miejscu. Klawiszowy, czyli po prostu jak kontakt. Tak, jak dokładnie tak, jakbyśmy zapalali światełko, tak? Naciskamy przełącznik, roleta sobie jedzie w górę albo w dół, w zależności od tego, jak to jest podłączone. Mamy później następny element sterowania rolety z pilota. Następny element sterowania rolety również przez telefon, aplikację w telefonie, tak? I jest to możliwe na sterowanie wtedy tymi roletami na odległość, tak? I jeszcze mamy sterowanie ręczne sznurkiem. Och, Ja mam u siebie ten system, ponieważ ja dokładałem rolety, pamiętasz od Ciebie, jak już cały dom był wykończony Tak, i to przyszło do nas na zasadzie w sumie mamy pakiet rolety, no to my też go chcemy mieć, no nie? tak, no oczywiście. Ale już nie było tego podpięcia elektrycznego, więc mamy No tak, ten z sznurek. konieczności tak to było zrobione, ze względu na to, że nie było jak się włączyć tym sterowaniem elektrycznym do instalacji, która już była zrobiona. Dokładnie, ale już na takich etapach, jak teraz stawiamy i mamy tą możliwość, no to już robimy Tak, te rolety no, elektryczne. Oczywiście, bo to jest duża wygoda, tak? No, Niż zdecydowanie. wystające jakieś tam sznurki, no to troszkę tak już myszką pachnie, tak? Zdecydowanie, ale ten sznurek, powiem Ci, że ma zaletę, bo niezależnie od tego, czy jest prąd, czy nie ma prądu, roletę zawsze mogę podnieść i opuścić, więc to jest zawsze jakiś Oczywiście, tam plusik. tu masz dużą rację. Jacku, dzisiaj poruszyliśmy bardzo ważne tematy, bo zobaczyliśmy w praktyce, jak montowane są produkowane przez Ciebie okna na budynkach naszych inwestorów. Zobaczyliśmy drzwi, zobaczyliśmy również rolety, porozmawialiśmy również o bardzo ważnym elemencie, o ciepłym montażu tych okien, który bardzo wpływa na energooszczędność budowanych przez nas domów. Jacku, mam dla Ciebie jeszcze bardzo ważne pytanie, bo ono bardzo często pada w komentarzach, w mailach i w telefonach do mnie. Jak myć te duże frontowe przeszklenia? Och, to dobre pytanie. Ja mam tak naprawdę takie przemyślenia i w zasadzie 3 rady. W zasadzie tak to chyba się sprowadza do tego, że tak. Możemy wynająć firmę zewnętrzną, która przyjedzie, ustawi swój sprzęt i umyje okna bezproblemowo. Są takie wyspecjalizowane firmy, które świadczą takie usługi. Mamy możliwość wykazania się, bym powiedział, sprawnością fizyczną, postawienia dla mnie próbastw samodzielnego umycia tych okien. No i jest taka alternatywa jeszcze użycia sprzętu w postaci robota, który sam te szyby umyje. Ja osobiście widziałem na jednych targach takiego robota, który myje takie właśnie okna i to świetnie naprawdę się sprawdzało i wyglądało. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że okna tak naprawdę myjemy no ile razy w roku? 2-3 razy, to ten pomysł z tą zewnętrzną firmą jest naprawdę godny rozważenia. No a jeżeli ktoś jest odważny i chce delikatny element adrenaliny poczuć, może to robić oczywiście samemu. Najważniejsze jednak jest to, że te budynki są właśnie tak atrakcyjne wizualnie z zewnątrz przez te duże frontowe przeszklenia i nawet jeżeli wydaje nam się jakimś tam problemem umyć te okna, to ten widok z tych okien po prostu to wszystko rekompensuje. Myślę, że to jest sedno tej sprawy, bo rzeczywiście wygląd zewnętrzny, duże przeszklenia, w środku patrząc na to daje nam olbrzymią przestrzeń tego, której potrzebujemy, tak. I to jest takim wisienką na torcie tych budynków, tak. Jacku, bardzo Ci dziękuję, że oprowadziłeś nas po Twojej budowie, a Was, drodzy widzowie, zapraszam do podsumowania.
Wielcy miłośnicy kompaktowych domów, przyznam się szczerze, że bardzo lubię nagrywać dla Was właśnie tego typu odcinki. No bo z jednej strony byliśmy w fabryce, gdzie widzieliście proces powstawania okien, a z drugiej strony zabrałem Was na prawdziwą budowę, gdzie te okna wstawialiśmy. Jeśli jesteście zainteresowani, ile taki dom kosztuje, to wejdźcie na naszą stronę www.housesmart.pl, znajdźcie mezanin Smart 50 i skorzystajcie z konfiguratora. A jeśli jesteście zainteresowani współpracą z Jackiem, to tutaj jest adres strony internetowej Jacka. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć! HouseSmart. Jesteś u siebie.